dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak zawodowcy analizują swoje mecze. Na co zwrócić uwagę w analizie własnego spotkania? Jakie wskazówki mamy dla młodych zawodników? Co świadczy o tym, że zagrałeś dobry mecz? Jak wygląda współpraca z trenerem indywidualnym od analizy twoich spotkań? Czy 30 punktów w każdym spotkaniu załatwia sprawę? To wszystko i jeszcze więcej w tym odcinku. Okej, Michał, chcemy rozmawiać dzisiaj o analizowaniu naszych spotkań, jak do tego podchodzimy jako zawodowcy. Kiedy tak naprawdę i jak analizujesz swoje spotkania? W tym sezonie postanowiłem sobie, że obejrzę swój każdy mecz i po każdym spotkaniu mam taki zeszyt, w którym prowadzę sobie notatki na temat swojej gry. Oglądając cały mecz, staram się przeanalizować wszystkie sytuacje. Oglądam przede wszystkim siebie na boisku. Wcielam się w to, co myślałem na boisku, jakie decyzje podejmowałem, jak zachowałem się w obronie, gdzie popełniłem błędy, co mogłem zrobić lepiej. Potem zastanawiam się, jak w przyszłości mogę odczytać te sytuacje lepiej na boisku. Mam tutaj na myśli straty, mam tutaj na myśli zachowania w obronie, selekcję rzutową. No to jest coś, czego nauczyłem się z biegiem lat, bo przyznam szczerze, że myślę, że każdy z nas chyba miał coś takiego, że jak oglądasz swój mecz, to przychodzi ci taki wstyd. Jak mogłeś się tak zachować, że jak ja przynajmniej miałem tak, że ciężko mi się było zebrać do obejrzenia własnego meczu, bo tak było mi trochę głupio za siebie, jak ja się zachowywałem albo jak zagrałem na boisku. Nawet przy dobrych spotkaniach, potem sobie zawsze myślisz, jak mogłeś to zrobić. Okej, a powiedz mi, jak oglądasz te swoje spotkania? Oglądasz je na normalnej prędkości, przyspieszone? Oglądam normalnie. Czasami przewijam sobie do tyłu albo tak krok po kroku próbuję sobie zobaczyć, w którym momencie co można było zrobić. No to oglądanie spotkań jest ciekawe, jak zrobisz to na wideo, a przy całej drużynie z trenerem i na przykład klatka jest zatrzymywana dokładnie w tym momencie, kiedy mogłeś zrobić coś innego niż zrobiłeś i tu powinieneś podać, albo tu powinieneś podjąć tą decyzję, co na meczu w ułamku sekundy łatwo się mówi. To jest taka, że jak robisz takie, tniesz wideo pod całą drużynę, jesteś tak naprawdę w stanie udowodnić wszystko. I to po prostu wiesz, to sobie założy trener, że chce pokazać, on tak może wyciąć wideo, że będzie idealnie tak, jak on chce, żeby było. Pytam, dlaczego oglądasz tak, bo jestem ciekaw właśnie twojego poglądu. Na przykład oglądając mecz, oglądasz tylko ten czas, kiedy ty jesteś na boisku, czy jednocześnie oglądasz w ogóle przebieg gry całej drużyny, by móc na przykład sobie porównać, jak gra drużyna, kiedy ciebie nie ma na parkiecie, albo jak gra zawodnik na tej samej pozycji, z którym ty rywalizujesz o minutę. Oglądam cały mecz, ale skupiam się z pewnością na sobie. Czy oczywiście widzisz jakieś błędy albo zachowania innych, co mogło być zrobione lepiej, inaczej i oczywiście zawsze można o tym porozmawiać z kolegami z drużyny, bo też są sytuacje, w których jesteśmy od siebie zależni. Ktoś mógł ci lepszą postawić zasłonę, ty może mogłeś komuś podać bardziej w tempo. Oczywiście jest sport zespołowy i gramy jako drużyna, ale no kontrolujesz te swoje zachowania, czyli masz realnie wpływ na siebie, na to, co robisz na boisku i myślę, że pod kątem zwłaszcza decyzyjności, takiego czytania gry, oglądanie siebie jest fajne. Wydaje mi się, że każdy z nas ma tak, że na przykład po meczu przyjdzie do domu i kładąc się spać przewija w głowie film z meczem. Pewne rzeczy widziałeś własnymi oczami, a potem patrzysz na wideo i te rzeczy wyglądają trochę inaczej. Czasami w swojej głowie są gorsze niż faktycznie były w rzeczywistości, a czasami na odwrót, że wydaje się, że coś było super, a wcale tak naprawdę nie wyglądało. Dobrze, myślę, tak na trzeźwo, na spokojnie obejrzeć. Na trzeźwo mam na myśli następnego dnia już na spokojnie. To znaczy po prostu na spokojnie obejrzeć to spotkanie. Tak, myślę, że to jest oglądanie meczu jest bardzo wartościowe. Ty w tym sezonie pracujesz z trenerem, z którym analizujesz swoją grę. Współpracowałem kiedyś z psychologiem sportowym, ale nigdy nie współpracowałem z osobą, z którą stricte analizowałem moją grę koszykarską. Więc jestem ciekawy, jaka jest twoja perspektywa, czym to się różni od tego, jak sam analizujesz swoją grę, a jak masz osobę dedykowaną stricte do tego. Tak jak wspomniałeś, od zeszłego sezonu tak naprawdę gdzieś tak po 2 chyba czy 3 miesiącach sezonu jeszcze w Saragosie podjąłem współpracę z tą, sam siebie nazywa High Performance Coach, dla osób, które chcą jakby zwiększyć swoją wydajność w pracy. W przypadku mnie, czyli sportowca, analizujemy i ta współpraca bardzo mi się podoba, bo zmieniła mocno moje podejście i perspektywę do tego, co uważam, czy co uwzględniam przy analizie i też czym dyktuje moją finalną ocenę, czy uważam, że grałem dobre spotkanie, czy złe. Wydaje mi się, że większość z nas ma tak, że jak jesteśmy młodzi, analizujesz swoje spotkanie na podstawie statystyk, na podstawie tego, czy wygrałeś mecz, ile rzuciłeś punktów, jeżeli jesteś podkoszowym, ile miałeś biurek, jeżeli jesteś rozgrywającym, ile miałeś asyst, jednocześnie nie podkoszowy powie, ile miał bloku, obwodowy może ile miał przechwytów i tak dalej, i tak dalej. Nauczyłem się przez to ostatni ponad rok współpracy kompletnie jakby oddzielić to, jakie miałem statystyki w meczu, od tego, czy rzeczywiście zagrałem dobre spotkanie i złe. I tutaj wydaje mi się, że szczególnie na tym poziomie zawodowym jest to bardzo ważne, bo dodajesz kontekst do tego wszystkiego.
jest bardzo łatwo spojrzeć po meczu w statystykę i powiedzieć, że na przykład ten zawodnik, no dzisiaj był 20 minut na boisku, ale miał 1 na 2 rzutów z gry. No to co, on nie chciał grać, czy wiesz, nie był agresywny? Dobrze wiemy, że wszystko tak naprawdę zależy właśnie od tego kontekstu, czyli od sytuacji, jaka była na boisku, jaka jest rola danego zawodnika w drużynie, jaką obronę gra drużyna przeciwna i w jakich sytuacjach się znajdowałeś w tym spotkaniu, czyli przykładowo, jeżeli dana drużyna broni hard show, no to w zależności od tego, na jakim jesteś miejscu na parkiecie, tak naprawdę będzie zależało od tego, ile tych piłek do ciebie dotrze. Bo jeżeli jesteś tym zawodnikiem najbliższym, no to bardzo często to najbliższe podanie z hard show pójdzie do ciebie i od ciebie potem zależy decyzja, czy dasz dalej podanie, czy spróbujesz spenetrować, czy zrobić cokolwiek innego i tak dalej, więc... Myślę, że warto podkreślić, że grasz w Hiszpanii, która jest najlepszą ligą w Europie, w której każda drużyna ma bardzo szeroki skład i też minuty, które grasz na boisku, siłą rzeczy. Rzadko kto w Hiszpanii gra 30 minut na mecz, 35, jak to często ma miejsce w innych ligach, gdzie powiedzmy składy są węższe, jest to bardziej dominowane przez pewną grupę zawodników w drużynie, więc tym bardziej ta efektywność, wydajność jest ważna na boisku, ilość sytuacji, które masz jest mniejsza i wykorzystanie tych konkretnych sytuacji, które masz na boisku jest tak bardzo istotne. Zgadza się i no mówię, to wszystko jest ze sobą skorelowane, dlatego ten kontekst jest najważniejszy i przykładowo, jeżeli mamy jakąś ogromną przewagę pod koszem, jeżeli chodzi, w tym sezonie mamy 2 piątki, jeden jest Amerykaninem, atletycznym, bardziej mobilnym, drugi jest Islandczyk, który ma 2,16 wzrostu, jest no po prostu takim staroświeckim centrem, upycha się pod koszami i robi naprawdę dużą przewagę. Jeżeli widzimy, że mamy tą przewagę pod koszem, no to zawsze staramy się szukać jak najwięcej tych piłek do niego, żeby on zrobił ten duck-in, żeby walczył o swoją pozycję, żeby mógł się po prostu obrócić i rzucić punkty spod kosza lub wywalczyć faule. Naturalnie, jeżeli ja jestem przykładowo przez 5 minut na parkiecie i w tym samym czasie, kiedy przez 5 minut jestem podkoszowy, no to możliwe, że jest po prostu tak, że wszystkie piłki lecą do niego. No i moje zadanie opiera się na tym, że jeżeli mamy zagrywki, które gram, no to ja muszę znaleźć kąt podania, żeby do niego podać piłkę. No ale koniec końców może być tak, że przez te 5 minut ja nie zaliczę ani jednej asysty, nie oddam żadnego rzutu i nie oznacza to, że nie byłem agresywny w danym momencie na parkiecie, tylko no, ważniejsze jest to, czy wywiązywałem się z moich obowiązków, które w danym momencie miałem, biorąc pod uwagę właśnie ten kontekst. To jest bardzo fajne, bo chciałem się zapytać o to, jak poradzić sobie z tym, że na przykład nie masz pozycji rzutowych, jako czwórka, wiemy dobrze, w lidze hiszpańskiej jest skupiona na tym, że oddajesz rzuty z dystansu, rozciągasz grę i jesteś w pewien sposób zależny od zawodników obwodowych, które odrzucą ci piłkę, jeżeli nie masz akurat w danym momencie na boisku zagrywek na siebie, więc jak radzisz sobie wtedy z tą cierpliwością na boisku, żeby nie forsować gry? Myślę, że to jest chyba taka choroba wszystkich stretch four na świecie, szczególnie w lidze hiszpańskiej, że każdy z nas uważa, że my jesteśmy cały czas otwarci, że my te pozycje mamy, że po prostu ktoś musi nam tą piłkę podać. Oczywiście mówię to żartobliwie, ale gdzieś tam zawsze masz to takie przeświadczenie, że mogę mieć więcej tych sytuacji. Czemu nie ma, nie ma tych podań do mnie, czemu one nie docierają i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie mówię, współpraca z profesjonalistą, który specjalizuje się w tej właśnie analizie i jest w stanie dodać ci kontekst do całej sytuacji, bardzo mocno zmieniła moje podejście, bo przykładowo, tak jak ty wspomniałeś o tym, jak sobie radzić z tą cierpliwością, z podejściem całej sytuacji, była taka sytuacja w trakcie sezonu, gdzie ja się to właśnie rzeczywiście frustrowałem troszeczkę, jeżeli chodzi o tą moją liczbę rzutów z gry. Czemu wydaje mi się, że jestem w gazie, że rzucam na wysokiej skuteczności, a jednak tych okazji zbyt wiele nie mam. Był taki okres rzeczywiście, nie wiem, przez 2 miesiące, czy przez 2,5 miesiąca analizy tych spotkań gdzieś tam się powielał ten temat w kółko. I w pewnym momencie właśnie ten trener, z którym współpracuję, mi powiedział taką fajną rzecz. Słuchaj, jeżeli minęło już od początku sezonu 4 czy 5 miesięcy i dalej ty się użalasz nad tym samym problemem, no to już teraz problemem nie jest ta rzecz, na którą się użalasz, tylko jesteś ty. Bo ty dalej szukasz rozwiązania, którego wydaje się, że może w tym sezonie nigdy nie nadejdzie, że może nigdy nie będziesz tego miał, że może nigdy nie dojdziesz do etapu, gdzie ty będziesz dostawał tych 20 czy tam 15 rzutów, czy 10 trójek na mecz, o których sobie marzysz. I teraz, wiedząc to, co ty teraz będziesz w stanie zrobić? W jaki sposób sobie znajdziesz te dodatkowe sytuacje? Przykładowo, będąc zawodnikiem stretch four, lubię spędzać czas na obwodzie. Jednocześnie jednym z wyzwań, jakie my stawiamy przede mną w tym sezonie, jest to, żeby jak najczęściej zrobić ten dodatkowy effort, czyli wysiłek, żeby pójść na tą zbiórkę w ataku. I to jest rzecz, którą też rozmawiałem z naszym głównym trenerem, trener bardzo jest na to też pozytywnie zapatrzony, żeby wykorzystać ten aspekt, że jestem mobilnym graczem, żeby właśnie mimo, że jestem zawodnikiem stretch four, to jednak iść może nawet na siłę, na tą zbiórkę w ataku, kiedy jest ku temu możliwość, bo z tej zbiórki w ataku, po pierwsze, jest dodatkowe posiadanie dla mojej drużyny, to jest +1 do statystyk dla mnie i koniec końców często jest też tak, że dodatkowa zbiórka w ataku to jest okazja dla mnie na dobitkę, więc to są może potencjalnie albo dodatkowe 2 punkty, albo osobiste, więc jakaś tam dodatkowa okazja, żeby polepszyć moje statystyki. I właśnie ten taki kontekst tego wszystkiego wydaje mi się, że jest bardzo ważny. Inną rzeczą, o której mogę tak wspomnieć, jeżeli chodzi o tą analizę, analizujemy
nie tylko przykładowo moje rzuty celne czy niecelne, ale też analizujemy, w jaki sposób do tych rzutów doszło. Jeżeli przykładowo ja miałem mecz, gdzie oddałem 5 rzutów za 3 punkty i powiedzmy miałem moim zdaniem fatalny mecz, bo rzuciłem 0 na 5, no to analizując takie spotkanie ze specjalistą, ja teraz jestem w stanie spojrzeć na te 5 rzutów i patrzę pierwsze co na to, czy te rzuty były oddane jakby prawidłowo, w sensie, czy według stylu gry naszej drużyny te rzuty były oddane tak, jak powinny być, w sensie nie forsowałem żadnego z tych rzutów, to były otwarte pozycje, one wychodziły z naszych zagrywek, które graliśmy, czy tam z rozrzucenia po pick and rollu i ja miałem te pozycje. Tak. Jeżeli było przy 5 razy tak, no to już jest jeden pozytyw. Druga kwestia, czy zawahałem się przy którymkolwiek z tych rzutów. Jestem strzelcem, więc nie powinienem się wahać przy żadnej z tych sytuacji. Mój trener często mi powtarza, że nawet czasami, kiedy jemu się wydaje, że ja nie jestem otwarty, ale może w mojej głowie mi się wydaje, że jestem otwarty, to żebym nigdy się nie wahał, bo on woli, żebym taki rzut oddał, bo on nie jest w stanie, on nie jest mną, nie jest w stanie na boisku wiedzieć, kiedy jest dla mnie odpowiedni rzut, czy nie. I podoba mi się bardzo taka perspektywa trenera. I mówię, w tej sytuacji też jest ważny aspekt, czy się zawahałem, czy nie. Jeżeli 5 razy się nie zawahałem, to jest również dodatkowy pozytyw. Jeżeli z całej tej mojej analizy wychodzi na to, że oddałem 5 prawidłowych rzutów, które wychodzą z naszego systemu, nie było ani momentu zawahania i te rzuty wywiązują się z mojej roli w zespole, gdzie jestem właśnie tym stretch four, to koniec końców się okazuje, że mimo, że ja spodobałem te 5 rzutów i oczywiście moim celem jest trafiać te rzuty, to nie mogę powiedzieć, że ja zagrałem fatalne spotkanie albo zrobiłem wszystko źle. Bo ja tak naprawdę 95% pracy wykonałem dobrze. Problem jest, że te ostatnie 5%, najważniejsze, nie doszło do skutku. Więc teraz, zamiast iść w tą taką spiralę frustracji, mówienia sobie, że przecież jestem strzelcem, czemu nie trafię, ja wychodzę z założenia, jeżeli ja jestem przykładowo strzelcem na poziomie 40-45% za 3, to jeżeli ja teraz budowałem 5 rzutów z rzędu, to według zasady średniej w najbliższych spotkaniach będę rzucał na lepszym procencie. To jest już takie trochę, gra psychologiczna sama ze sobą, ale jestem w stanie w zupełnie inny sposób spojrzeć na ten aspekt. I teraz mówię, są sytuacje, gdzie forsujesz rzuty i to są sytuacje złe. I wtedy, kiedy jest taka sytuacja, to ja też jestem w stanie zauważyć, ten rzut nie był właściwy. I teraz muszę dowiedzieć się, co było właściwym rozwiązaniem. Ale często jest tak, że właśnie będąc w tym stretch four, są sytuacje, gdzie jest cała drużyna wierzy we mnie, że to jest mój moment, żeby oddać ten rzut. I najgorsze, co ja mogę w tym momencie zrobić, to kiedy 3 razy rzuciłem i spodobałem, za 4 razem się zawahać. A pracujemy nad tym, żeby ten 4 rzut właśnie również był bez wahania. To jest coś, co się strzelca powtarza przez całe życie, że jeżeli jest coś otwarty, to rzucaj. I uważam, że pewnym skillem jest przewidywalność decyzji, że wszyscy wiedzą, że można od ciebie oczekiwać to, że jak dostaniesz wolny piłkę, oddasz rzut. Jest też bardzo ważne w perspektywie dynamiki całej drużyny. To, co mówisz, jest fajne ze względu na to, że w ten sposób można sobie poradzić z wieloma aspektami pewnych frustracji, które myślę narastają w każdym z zawodników na przestrzeni nie tylko kariery, sezonu, bo spotykasz się z takimi momentami, kiedy podejmujesz dobre decyzje, ale nie trafiasz, masz kontrolę nad czym masz kontrolę, czyli nad decyzjami, które podejmujesz. Nie zawsze trafisz, ale jak podejmujesz właściwe decyzje, to jest połowa sukcesu, ale jednocześnie też mając tego, myślę sobie o tym, że obaj graliśmy w miejscach, gdzie na koniec nawet trenerzy patrzą na statystyki i mówią, on mi nie dał dzisiaj tego, co powinien. Nie dał mi swojej średniej, swoich punktów, swoich zbiórek i nie każdy postrzega grę w ten sposób, jak twój trener obecnie, bo mówimy o ACB, w której gra się właściwą koszykówkę, czyli taką powiedzmy w większości koszykówkę zgodnie z zasadami. Jak byś poradzić sobie z tym, że możesz wszystko robić właściwie, ale jednocześnie nie dostarczać, co wiadomo rodzi pewną taką spiralę twojej frustracji, i oczekiwań, które są dookoła ciebie. Tak, jedna z rzeczy, której również się nauczyłem, i to akurat może niekoniecznie tylko i wyłącznie poprzez pracę z tym trenerem, którego mam teraz, ale przez doświadczenia życiowe, jest część rzeczy, na które my mamy wpływ w życiu i jest część rzeczy, na które my kompletnie nie mamy wpływu. I teraz, jeżeli ja będę się frustrował na temat rzeczy, na które tak naprawdę ja nie mam większego wpływu, no to w niczym w żaden sposób nie pomaga mi to w codziennej pracy, czy nawet w sytuacji, kiedy ja jestem w dołku, nie pomaga mi to wyjść z tego dołka szybciej. A teraz przykładowo, jeżeli ja będę w stanie przeanalizować sobie taki mecz, mam te 5 pudeł z rzędu, trener jest sfrustrowany na mnie po meczu, jeżeli ja teraz wrócę do domu i ja będę myślał nad tym, że trener jest na mnie sfrustrowany, że może to się odbije, że będę miał, mniej minut, czy cokolwiek innego, ja zaczynam właśnie iść w tą spiralę negatywnego myślenia. To się nazywa ruminacja. Dokładnie. I fachowo. Ten czas, żeby dla mnie wyjść z tego dołka, się niepotrzebnie wydłuża. A teraz, jeżeli ja jestem w stanie poprzez właśnie ten pozytywny self-talk, czyli rozmawianie sam ze sobą,
jestem sobie podświadomie w stanie dać takiego pozytywnego kopa, uświadomić sobie, że problemem nie było forsowanie rzutów czy złe decyzje, problemem było to, że nie wykończyłem pracy, którą sobie przygotowałem. Teraz idę na następny trening z nastawieniem pozytywnym, żeby wrócić do tego mojego optymalnego poziomu, czyli potencjalnie ten okres dołka, czy tam jakieś nie wiązywanie się z tego mojego normalnego poziomu gry jest znacznie krótszy niż właśnie takie drążenie tematu, użalanie się nad sobą, frustracja. I też, mówię, czasami są sytuacje, gdzie kończysz mecz, przykładowo masz linijkę statystyczną, połowę punktów, którą masz w swojej średniej, zbiórki na tym samym poziomie, plus do tego dochodzić na przykład, nie wiem, jedna więcej asyst niż normalnie. No i teraz pytanie, wiesz, dobry mecz czy zły? Jesteś sfrustrowany, bo rzuciłeś mniej punktów. No ale zaczynasz analizować właśnie taki mecz i widzisz, podejmujesz dobre decyzje w ataku, dzielisz się piłką. W obronie wywiązałeś się całkowicie ze swoich obowiązków, zawodnik, którego broniłeś, rzucił poniżej swojej średniej. No i koniec końców sobie uświadamiasz, zaraz, czyli chyba jednak to był dobry mecz, to nie był zły mecz, bo rzuciłem mniej punktów niż zazwyczaj, niż ta moja średnia. I może moja średnia punktowa teraz poszła niżej. I najważniejszy kontekst jak we wszystkim, jako że jesteśmy w sporcie drużynowym, czy wygrałeś mecz, czy nie. Bo czasami jest tak, że są sytuacje, gdzie miałem w tym sezonie taką sytuację, gdzie zagrałem ja personalnie super mecz, ale przegraliśmy na wyjeździe z Breogan. No i potem jest mimo wszystko frustracja, że wiesz, co z tego, że zagrałeś takie spotkanie, jeżeli przegrałeś mecz, to dla nas był wtedy bardzo ważny mecz, bo rywalizowaliśmy z Breogan w tabeli. Więc też jesteś w stanie, musisz wtedy w takiej sytuacji przeanalizować sobie, czy moje decyzje były adekwatne do sytuacji na boisku, akurat wtedy mimo wszystko były. To też nie jest tak, że dobry mecz indywidualny oznacza, że ty z siebie rzucasz jakikolwiek ciężar, brzemię tego, że przegrałeś mecz jako drużyna. Że ja nie mam zarzucenia, ja obmywam ręce, ja rzuciłem swoje 20 punktów. Wydaje mi się, że każdy z nas ma do pewnego stopnia tak, że lepiej czujesz się, jeżeli zagrasz dobrze w przegranym meczu, niż jakbyś zagrał źle w przegranym meczu. Koniec końców najważniejszy jest sukces drużyny. Też jako zawodnik dajesz się wszystko na boisku i nie myślisz o tym w trakcie meczu, a po meczu dopiero możesz ocenić, na ile to wszystko przyczyniło się do tego, czy przegrałeś, czy wygrałeś, bo po prostu na meczu dajesz się wszystko. Kontekst, o którym mówisz, myślę, że bardzo ważne w tym wszystkim jest uwzględnienie roli, którą masz w drużynie i decyzji, które podejmujesz na boisku, bo tak jak mówisz, analizując mecz, jesteś w stanie ocenić te wszystkie decyzje, które podjąłeś, mimo że statystycznie mecz może nie być imponujący, ty możesz zrobić wszystko dobrze. Wiadomo, wszystko zależy od przeciwnika, z jakim grasz, rodzaju obrony, z jaką się spotykasz, ale też uwzględnienie roli i oczekiwań w tym całym kontekście gra ważną rolę. Tak, i też w sumie kolejnym takim aspektem z tej analizy właśnie, to jest akurat już taka, może bardziej psychologiczna gra trenera ze mną. Jak przychodziłem do Ostrowa w zeszłym roku, na początku pierwsze bodajże 3 czy 4 mecze, on mi powiedział, że słuchaj, ja nie chcę z tobą w żaden sposób analizować jakichś twoich błędów, niczegokolwiek. Ja chcę, żebyś ty po prostu wypełnił mi materiał wideo swoją grą na tyle, na ile możesz. Bądź wszędzie, rób wszystko. Ja chcę zobaczyć, z czym możemy pracować, jeżeli poziomu właśnie hiszpańskiej ACB wejdziesz na poziom polskiej PLK. I właśnie wtedy pamiętam, że na przykład starałem się bardziej agresywnie grać 1 na 1. I na przykład też było tak, że wiedzieliśmy potem, przez to, że te kilka spotkań takie rozegrałem, on był w stanie powiedzieć, dobra, widzisz, jak atakujesz 1 na 1, może w ACB nie byłoby to wewnątrz tej struktury ataku drużyny, byłoby ale na poziomie PLK to jest do zaakceptowania i też masz zupełnie inną rolę, której cię widzą w Ostrowie, niż jaką miałeś będąc w Saragosie w ACB. Ja też nie ma co ukrywać, wtedy odgrywałem marginalną rolę w drużynie, nie grałem dużo minut, mocno się z tym frustrowałem i byłem na takim, mentalnym dołku i od tego sobie też zaczęła moja współpraca z tym trenerem. I wtedy też wprowadziliśmy taką jedną ciekawą rzecz, po czym mogliśmy stwierdzić, że mój mecz właśnie na poziomie PLK był na tyle agresywny, na ile moglibyśmy tego oczekiwać ode mnie, przychodząc z ACB. Były sytuacje, gdzie na przykład ja mogę zagrać mecz w ACB i ja uważam, że jestem agresywny, a kończę mecz tak naprawdę, z 5 rzutami za 3, 1 rzutem za 2. No i teraz teoretycznie byłem agresywny, bo w kontekście tej naszego ataku, jak dochodziły do mnie pozycje, nie wahałem się, grałem, atakowałem i tak dalej. Na poziomie PLK wprowadziliśmy system, że jednym z czynników, który decydował o tym, czy rzeczywiście byłem agresywny danego dnia, w danym meczu, było to, czy udało mi się wejść na linię rzutów osobistych, czyli oddałem rzut za 1, oddałem rzut za 2, prawdopodobnie po penetracji albo grze na low-poście, i oddałem tam, nie pamiętam, że określona liczba rzutów za 3 punkty. No i jak spełniłem te 3 wszystkie czynniki, to był jeden ptaszek przy naszej jakiejś tam checkliście, że ten mecz byłeś agresywny, bo udało ci się wypełnić te trzy rzeczy. Jak był przykładowo mecz, że ja mogę powiedzieć, dobra, kurczę, zrobiłem to, co mogłem, miałem 3 na 3 za 3.
No, skończysz 9 punktami, ale tak, żadnej próby za 2, żadnej próby za 1. Przykładowo na poziomie PLK byłem w stanie zbierać o wiele więcej piłek niż to ma miejsce w ACB, bo liga ACB jest znacznie bardziej atletyczna. Więc też ja, idąc agresywniej na zbiórkę, jestem w stanie, robiąc zbiórki w ataku, być sfaulowany, więc wchodzę na linię osobistych lub oddawać te rzuty za 2 punkty. Zastanawiam się, bo przypominam sobie swoją współpracę z psychologiem i jednym z motywów było wyznaczanie sobie celów. Wyznaczanie celów na mecz, na średni, krótki, długi okres. Zauważyłem po sobie, że wyznaczanie celów numerycznych, moim zdaniem, w koszykówce nie do końca ma sens. Postrzeganie swojego występu przez pryzmat statystyczny jest często mylące i frustrujące. Zauważyłem, że na mecz, wyznaczając sobie cele, można wyznaczyć sobie cele, które ty realnie możesz kontrolować, czyli to, jak agresywnie grasz w obronie, ile zaangażowania włożysz, nie? Na przykład cele typu przed każdym pick and rollem spróbuję zrobić reject, żeby ustawić sobie obrońcę na pick and rollu, żeby dobrze zagrać, albo jak on nie broni, to żeby go ominąć od zasłony, tak? Że jeżeli jestem wolny, oddam rzut z wolnej pozycji, tak? Nie będę szukał kwadratowych jaj, że będę agresywny, kiedy mam piłkę i szukam penetracji, że będę szukał kontaktu, żeby zrobić sobie miejsce, żeby wymusić faul. Czyli takie małe rzeczy, z których potem możesz się rozliczyć po spotkaniu, oglądając wideo, z tego, co miałeś w głowie przed meczem, kiedy szedłeś na mecz, żeby te małe rzeczy zrealizować, które mają ci pomóc w grze, żeby być lepszym i potem zobaczyć, na ile robisz postępy. I też zauważyłem, że jeżeli pracujesz nad jakimś elementem w grze, dajmy na tej grze na kontakcie, to są rzeczy, które jeżeli nie masz ich w nawyku, musisz powtarzać, sprawdzić na meczu, zrobić na meczu, żeby one były takie zatwierdzone, żeby one się utwardziły w twoich umiejętnościach, nie? I to jest bardzo cenne, kiedy sobie nawet przed treningami piszesz takie rzeczy, na które chcesz zwrócić uwagę i potem próbujesz je wykonać w treningu, czasami może nawet forsując, ale żeby poczuć w prawdziwym takim rytmie meczowym, treningowym, że jesteś w stanie to zrobić. Potem, kiedy przypieczętujesz to na boisku, to gdzieś wchodzi ci i twoje ciało tak podświadomie utwierdza się w tym, że ma tę umiejętność i możesz ją tak podświadomie wykonywać na meczu. To jest proces, ale myślę, że takie wyznaczanie sobie tego typu celu pomaga w robieniu małych kroczków, które dają nam kolejne umiejętności, pewność siebie. Tak, dodatkowo jeszcze, w sumie ciekawą anegdotę mogę powiedzieć. Jak przyszedłem do Ostrowa, miałem momenty, gdzie się na początku troszeczkę frustrowałem. Jestem zawodnikiem na pozycji numer 4, więc teoretycznie zawodnikiem podkoszowym, jednocześnie lubię rzucać za 3 punkty, lubię grać na obwodzie, więc jednym ze sposobów próby powstrzymania mnie jest po prostu obrona switch. I teraz, bo przy obronie switch ja nie mogę zagrać sobie normalnego popa, no po prostu zostaję wtedy z małym zawodnikiem, mogę mieć problemy z grą 1 na 1, nie mam otwartej pozycji. I teraz oczywiście dla mnie naturalnym wyjściem było w takiej sytuacji, przy przejściu na poziom PLK, że pójdę na low post i na low postie będę szukał tej swojej przewagi. I były momenty, gdzie na początku się frustrowałem, że kurczę, w ogóle te piłki na low postie do mnie nie dochodzą. No i zaczęliśmy właśnie analizować, zacząłem rozmawiać z tym moim trenerem personalnym i on mi powiedział ciekawą rzecz, powiedział, na jakiej podstawie uważasz, że trener, już nie mówiąc o zawodnikach, ale że trener będzie miał zaufanie, żeby ci te piłki podsyłać na low post, jeżeli on nie ma żadnego potwierdzenia, w trakcie sezonu, jak grałeś w Saragosie, że ty na tym low postie grałeś. I to jest bardzo słuszna uwaga, no bo ja tam nie miałem w ogóle takiego, to nie było nasze rozwiązanie na obronie switch. Jak była obrona switch, to mały po prostu zawodnik grał sobie 1 na 1 z wysokim. I teraz zmienia to moją perspektywę trochę, bo ja przestaję się frustrować na innych, a zaczynam bardziej szukać właśnie, co ja mogę zrobić, żeby tą piłkę dostać, więc jeszcze agresywniej staram się, tą pozycję dostać. Jak już dostanę tą pozycję na low poście, też zaczynam, taki nawyk, że pierwsze co patrzę, to czy jest podanie albo do ścinającego zawodnika, albo po prostu wszedł przez całe boisko na otwartą trójkę. I co to uświadamia? Że jeżeli zawodnicy, którzy mnie szukają na low poście, wiedzą, że ta piłka zawsze może wrócić, jeżeli zobaczę, że ktoś jest otwarty, że nie myślę tylko i wyłącznie o tym, że ja teraz chowam sobie, głowę. Nie jesteś studią. No nie jestem studią, nie daję głowy w dół i się tam gdzieś upycham, tylko rzeczywiście szukam rozwiązania dla drużyny. I tutaj wydaje mi się, że na przestrzeni tych 3 miesięcy w Ostrowie i ja, tak jak powtarzasz, musiałem sobie wypracować ten nawyk grania na low poście przy mismatchu, musiałem to przypieczętować, tak mówisz, właśnie sobie uświadomić, że jesteś w stanie to zrobić na meczu, więc zagrać tę 1., 2., 3. akcję w trakcie meczu i gdzieś tam właśnie dzięki temu zdobywasz tą umiejętność, troszeczkę tak jak w grze komputerowej, dostajesz tego skilla i teraz, mimo że jestem już znowu w lidze ACB, to jestem w stanie grać tego low posta, dalej może nie szukamy tego, nie mówię, że cały czas, że to jest nasze rozwiązanie przy każdym zagraniu switch, ale gdzieś w trakcie sezonu widzę, że
te piłki dochodzą do mnie częściej niż to miało miejsce na przykład przykładowo 2 czy nie wiem 5 lat temu. Kiedy chcemy dodać nową umiejętność, to musimy pamiętać o tym, co jest naszą podstawową umiejętnością, z której żyjemy tak naprawdę. Mam na myśli na przykład tutaj na przestrzeni kariery ja jestem strzelcem za 3 punkty, czyli to jest coś, co wszyscy respektują i co jest pierwszym elementem, od którego wychodzi moja gra, że grosz rzutem za 3 punkty i wokół czego można rozwijać kolejne umiejętności, takie jak penetracja, jak szukanie zawodników, szukanie wolnych kolegów, kiedy ściągam na siebie uwagę obrony, kiedy jestem podwajany. I wydaje mi się, że właśnie umiejętnością jest zbalansowanie tego, kiedy dokładasz nowe elementy, żeby nie zapominać o tym, co jest twoją podstawą, nie? Czyli, że jeżeli jesteś dobrym strzelcem za 3 punkty, odkrywając umiejętność penetracji, grania na tym kontakcie, wymuszania fauli, dostawania się pod kosz, nie można zapominać o tym, że twoją pierwszą umiejętnością jest rzut za 3 punkty i kiedy jesteś otwarty, to zawsze musisz rzucić za 3 punkty, żeby każdy to respektował i potem, kiedy inni widzą, że muszą zabrać ci rzut, bo to jest pierwsza rzecz na scoutingu, którą trener każe ci zabrać i wtedy rozwijasz swoją grę, dokładając poszczególne cegiełki do niej. Świetny przykład podałeś, bo jednym z elementów, nad którym ja przez całą karierę staram się dość mocno pracować, to jest mój kozioł. Czyli właśnie robienie tych drilli z kozłowaniem, czy stacjonarnie, czy właśnie, właśnie penetracje, jakieś podwójne double movesy pod nogą za plecami i spin move'y, to wszystko. I teraz w jakim procencie to jest element mojej gry? Tak naprawdę, szczerze, 10%, 15%, ale wiem, że przez to, że ja wykonuję tą swoją pracę, ja czuję się pewniej z piłką w rękach, nie mam problemu w sytuacjach awaryjnych, kiedy na przykład drużyna tego wymaga, jak jest pressing na całym boisku, nie mam problemu z przekozowaniem piłki na połowy przeciwnika i kiedy w końcu będzie jakaś sytuacja stresowa, czy cokolwiek takiego, ja jestem w stanie wyjść z takiej właśnie awaryjnej sytuacji i zrobić jakiś właśnie double move na boisku, ale to będzie może jedna sytuacja na 5 spotkań. Tylko kiedy ta sytuacja już nadchodzi, to nie jesteś właśnie czarną dziurą, albo że zawodnik, nie wiem, kolega drużyny wręcz omija podania do ciebie, bo wie, że nic z tym nie zrobisz, tylko jesteś jakąś alternatywą. I tu właśnie, tak jak mówisz, ważna jest to praca nad takimi bolączkami, bo otwierają ci się nowe gałęzie tej właśnie rozwiązań na parkiecie, ale też nie można zapominać o tym, co jest naszym tym corem, czyli tym właśnie najważniejszym aspektem naszej gry. No i tutaj też myślę, że warto podkreślić zasadę Pareto, że warto skupiać się na tych 20%, które dają 80% efektów. Pamiętać o tym, że rozwijasz dodatkowe umiejętności, ale stosuje się to, myślę, nie tylko do dziedzin życia, ale też do koszykówki, że w wielu przypadkach te 20% daje 80% efektów. Oczywiście są momenty, kiedy możesz trenować bardziej, mniej, ale to też jestem zwolennikiem tego, co mówisz, że taka pewna swoboda gry, gdzieś kontrola piłki, pracowanie nad takimi fundamentami, które nigdy się nie kończy na przestrzeni kariery, pozwala ci czuć się pewniej na boisku i mieć większy wachlarz umiejętności, jeżeli one są potrzebne. A powiedz mi na przykład, jak zmieniła się twoja perspektywa na przestrzeni lat? W porównaniu do tego, jak byłeś młodym zawodnikiem, a jaki jesteś teraz? Czy widzisz jakąś taką jedną konkretną rzecz, która się zmieniła? Myślę, że ta rzecz, która się na pewno zmieniła, to tolerancja na błędy, że jestem dużo bardziej cierpliwy, zdecydowanie bardziej akceptuję swoje błędy na boisku w takim sensie, że wiem, że one mogą się zdarzyć, nie frustrują mnie one tak jak kiedyś, błędy są częścią gry, wydaje mi się, że popełniam ich zdecydowanie mniej niż kiedyś i nie mają aż takiego wpływu na mnie w tym sensie, że podchodzę do nich jako do takiego procesu nauki, po prostu jeżeli analitycznie, a nie emocjonalnie i myślę, że to podejście zmieniło się na przestrzeni lat i to, że dużo łatwiej przychodzi mi analiza, spojrzenie z boku na to, co robiłem na boisko i jak mogę to poprawić na przestrzeni czasu, niż takie emocjonalne podejście. To jest świetna perspektywa dla młodych graczy i tutaj ja może jeszcze tylko od siebie dodał taką kolejną, może dobrą radę dla młodych zawodników, to przede wszystkim, żeby nie bali się oglądać koszykówki. I teraz oglądanie koszykówki dla mnie to nie jest wstawanie rano i oglądanie highlightsów z NBA, jak tam, nie wiem, wiesz, nasz ulubiony zawodnik, czy tam Jokic, czy Anthony Edwards, czy Giannis zrzucił kolejne 50 punktów, tylko właśnie analiza koszykówki na podstawie przykładowo, jeżeli jestem rozgrywający, no to oglądanie rozgrywających może o podobnej budowie lub podobnych warunkach jak ja. Bo wtedy, jeżeli ja jestem w stanie zobaczyć, że ktoś na wysokim poziomie jest w stanie grać, mając takie same warunki jak ja, naturalnie widzę, że jest droga jakiegoś rozwoju, czy jakieś, jest dla mnie miejsce w tym zawodowym sporcie. I tutaj ja miałem świetne to, że jak byłem w SMS-ie w Tetniewie, to miałem wtedy 17 lat, dosłownie obok mnie w bursie, gdzie mieszkaliśmy, w pawilonie,
mieszkał trener Tomek Niedbalski, którego bardzo dobrze znamy, pozdrawiamy zresztą. Trener, który był z nami w kadrach młodzieżowych i on również był w sztabie trenerskim w SMS-ie w Cetniewie w pierwszym roku funkcjonowania i było po prostu tak, że ja miałem swój pokój, on miał pokój obok siebie i jego biurko, gdzie on miał swojego laptopa, było przy ścianie z moim pokojem. I ja po prostu czasami wieczorami nagle słyszałem takie dudnienie w ścianę i ja wiedziałem, że to był sygnał od trenera Tomka, że przyszedł do niego do pokoju i on mnie po prostu sadzał przed tym swoim biurkiem, przed laptopem i pokazywał klipy właśnie. I to były jeszcze czasy, gdzie nie było, Synergy, nie było Instata, czyli tych platform, gdzie można było sobie wycinać poszczególne akcje zawodników. I on mi na przykład był w stanie wyciąć jakieś fragmenty gry, przykładowo Erszana Iliasowy, zawodnika na mojej pozycji, atletycznego, który miał potencjał do gry w NBA, ale na poziomie euroligowym, o podobnym wzroście, jak był w stanie wykorzystywać swoje atuty, jak był w stanie, co był w stanie robić na boisku. Albo jakiś, pokazywał mi, w jaki sposób na przykład Ante Tomic roluje po pick and rollu, w jaki sposób pivotuje. I to jest też jedna rzecz, którą właśnie detal, który może we współczesnej koszykówce nie do końca się uczy, ale że w zależności od tego, jaka jest sytuacja na boisku, w jaki sposób zawodnik po postawieniu zasłony może rolować. Czy powinien rolować bezpośrednio przez to ramię, czy powinien zrobić ten taki spin move, półobrót, żeby się otworzyć i dostać to podanie. Czyli takie małe detale, które dla mnie były na wagę złota. Też właśnie jeszcze zapomniałem, to w sumie jako leworęczny zawodnik, przecież multum dostawałem klipów Pita Michaela, też z zawodnika Barcelony, euroligowego. Trener Niedbalski właśnie, dla mnie to była rzecz na wagę złota, że on był w stanie właśnie dać mi ten kontekst, gdzie jest moje marzenie, gdzie ja bym chciał w przyszłości trafić i że jest ktoś o podobnych warunkach, w jaki sposób on funkcjonuje w tym środowisku, w jaki sposób on gra na poziomie euroligowym, w jaki sposób to jest prospekt NBA. I tu wydaje mi się, że to są takie wartościowa analiza i oglądanie koszykówki, a może nie do końca właśnie skupianie się tylko i wyłącznie na tym, że ktoś, kto jest genetycznie błogosławiony, jest po prostu w top 0,1% atletyzmu na świecie i jest w stanie zrobić kolejnego młynka, w kontrataku, czy tam zrobić sobie 40 punktów. Musimy tak bardziej realistycznie oglądać to, co zaprowadzi nas o szczebel wyżej. Wiesz co, i nawet jeżeli miałbyś taki atletyzm, a jednocześnie posiadał umiejętności te techniczne, małe detale, które sprawiają, że jesteś lepszym zawodnikiem, wtedy możesz być na tym topie topów, więc tak naprawdę pracując nad detalami, analizując grę zawodników, szczegóły, które pozwalają im stać się lepszym, i to jest win-win, niezależnie od tego, jakie masz predyspozycje i na jaki poziom aspirujesz. Czy to jest myśl, z którą chcemy zostawić dzisiaj naszych widzów po tej analizie, naszej analizy gry? Co chcesz jeszcze powiedzieć? Tak, w taki sposób my analizujemy swoje spotkania i jednocześnie nakłaniamy was, szczególnie młodych zawodników, do zrobienia tego pierwszego kroku, takiego szczerego podejścia do analizowania swoich meczów, bo może to bardzo mocno zaprocentować w waszych karierach. Jeżeli macie ku temu warunki, świetnie, jeżeli nie, naprawdę nawet najprostsze obejrzenie swojego całego ostatniego spotkania, mimo że może być czasochłonne, może nam otworzyć bardzo mocno oczy na wiele różnych aspektów na boisku. Jeżeli macie jakieś pytania co do kwestii, które poruszyliśmy lub uważacie, że moglibyśmy jeszcze rozwinąć niektóre zagadnienia, dawajcie nam znać w komentarzach. Wydało nam się, że to będzie fajna perspektywa nas jako zawodników i naszej ewolucji, naszego podejścia do analizy spotkań na przestrzeni lat. Dzięki wielkie i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.